Beton daje możliwość szybkiego, łatwego i taniego przygotowania wielu ciekawych dodatków do domu oraz mieszkania. My zaczynamy od łazienki. Dzisiaj coś nietypowego. Stojak na szczoteczki do zębów. Znudził się nam nasz stary zestaw łazienkowy. Grzebiąc po sklepach nie znaleźliśmy nic interesującego. Przedmioty albo nie trafiały w nasz gust, albo po prostu były bardzo drogie. Więc zakasaliśmy rękawy i zabraliśmy się do dzieła. Na pierwszy ogień poszedł stojak na szczoteczki. Zaczęliśmy od schematu oraz wycięcia elementów formy. Użyliśmy starej płyty HDF, ale podobny efekt można uzyskać używając kartonu. Najtrudniejszą częścią było wycięcie otworów na szczoteczki. Aby ścianki stojaka były gładkie, a forma nie pęczniała od kontaktu z betonem, wszystkie elementy okleiliśmy taśmą klejącą. Jako wypełnienie otworów użyliśmy plastikowych rurek, które wykonaliśmy ze starej butelki PET po soku. Nieważne jak skomplikowany ma być końcowy kształt przedmiotu, w etapie sklejania formy zawsze przyda się dodatkowa para rąk. Do wypełnienia formy użyliśmy mieszanki cementu portlandzkiego, piasku, czerni żelazowej, włókien polimerowych i wody. Podczas napełnienia formy warto zadbać o trudno dostępne miejsca przy otworach. U nas sprawdziło się dociskanie masy palcem. W celu pozbycia się pęcherzy powietrza należy formę wstrząsnąć. My dla szybkiego efektu użyliśmy szlifierki, ale równie dobrze sprawdza się obtłukiwanie, stukanie czy kołysanie. Aby wzmocnić stojak, w każdym z jego rogów zatopiliśmy kątownik stalowy. Z wydobyciem przedmiotu czekaliśmy 48 godzin. Surowy odlew nie prezentuje się najlepiej, ale od czego jest papier ścierny? Ponieważ stojak ma stanąć w łazience, która jest dość wilgotnym pomieszczeniem, polecamy na sam koniec zaimpregnować przedmiot. Beton to świetny materiał do eksperymentu. Już niedługo film o naszych perypetiach z betonowymi pojemnikami z pokrywką. Dajcie znać w komentarzu, jakie są Wasze pomysły na betonowe dodatki do mieszkania. Jeżeli Ci się podobało, subskrybuj i daj kciuka w górę.